szczęśliwym trafem polskie kino miało zaplecze w postaci polskiej literatury. Było ogromna ilość wspaniałych opowiadań, powieści, które właśnie które odkrywały temat nam bliski, temat wojny, który Andrzej Wróblewski tak dramatycznie przedstawił w swoim malarstwie, a który ja w tym czasie był moim tematem moich filmów. Następnym moim filmem był film Lotna. Lotna to jest opowiadanie Wojciecha Żukrowskiego. Opowiadanie napisane z wielkim talentem, pięknie i tak porywająco jako literatura. No i z takim zaskakującym pomysłem, że bohaterem jest koń, który przez wojnę 1939 roku przeprowadza kilku mężczyzn. Śmierć tego konia jest równocześnie jakby końcem naszej, końcem tej Polski właśnie ułańskiej, tej Polski takiej, no, która jeszcze wraca do legendy napoleońskiej. No co tu dużo mówić, tej Polski, którą ja widziałem na własne oczy, na tych poligonach, gdzie widziałem jak rekruci cieli łozę w galopie, ścinali szablą, a często obcinając też uszy koniom, bo jak się źle przyłożył, no to była wielka kara za to. A potem widziałem, jak lancą atakowali w galopie manekiny, które nadziewali, wisiały takie manekiny w kształcie człowieka, nadziewali lancą, także to były ćwiczenia właśnie, które ja jeszcze widziałem. Przecież to jest wojna, w wojnach napoleońskich dokładnie ten świat, że tak powiem, się przedłużył u nas bardzo, opóźniając się przeciwko temu z tej technicznej armii niemieckiej, która wkroczyła do Polski w 1939 roku. Zawsze się mówiło, było takie powiedzenie, z szablami na czołgi. Z szablami na czołgi. Porwaliśmy się z szablami na czołgi. No to czy my z szablami na czołgi możemy wygrać? No, jak się słyszy to powiedzenie, to jest co innego, jak się zobaczy taki obraz. Czy taki obraz w ogóle istniał kiedykolwiek? Czy był atak polskiej kawalerii na czołgi? No, ale ja nad tym się nie zastanawiałem. Ja po prostu wiedziałem, że Polacy z szablami porwali się na czołgi. I w związku z tym, czy to się komuś podobało, czy nie, czy to było w opowiadaniu Żukrowskiego, czy to w 1939 roku taka sytuacja zdarzyła się, czy się mogła zdarzyć, się w ogóle nad tym nie zastanawiałem. Ja po Popiele i Diamencie poczułem się reżyserem obrazów, reżyserem skrótu, reżyserem wizji. I Lotna się dobrze do tego nadawała, no bo to koń biały, ci oficerowie, którzy giną kolejno, którzy są zazdrośni nie o co innego, tylko o tego konia. Tu świat się wali, Polska pada, Niemcy wkraczają, wszystko idzie, że tak powiem, dawna rzeczywistość w ruinę, a oni chcą mieć tego konia.